tym tygodniu w internecie pojawiły się plotki na temat najnowszego aparatu Canona, który tak naprawdę miałby być kamerą. Nie wiemy o tej premierze jeszcze zbyt wiele, poza tym, że aparat na pewno ukaże się w 2025 roku. Pogadajmy sobie o tym. Ja nazywam się Hubert Muldana i witam Cię na moim kanale, gdzie opowiadam o sprzęcie do filmowania i fotografii. Robocza nazwa tego aparatu to Canon RC. Nie wiem, czy taka nazwa będzie obowiązywała do końca, czy jest to tylko taka nazwa prototypowa wymyślona przez serwis plotkarski, natomiast taka właśnie się przewinęła. To, co na pewno wiemy o nadchodzącym Canonie RC, to tak jak już wspomniałem na początku tego filmu, zostanie on zaprezentowany na pewno w 2025 roku. To, co także o nim wiemy i to, co zdecydowanie wyróżnia go na tle innych aparatów Canona, to to, że będzie to rodzaj hybrydowej kamery wideo, coś co znamy już w systemie Sony, czyli seria FX30 z matrycą APS-C, czy seria FX3 z matrycą pełnoklatkową. Dla tych, którzy nie są w temacie. FX3 i FX30 to hybrydowe aparaty fotograficzne, które jednak bardziej skupiają się na funkcjach filmowych. W przeciwieństwie do obecnie produkowanych aparatów fotograficznych, które przede wszystkim służą nam, a przynajmniej tak wydaje się większości osób fotografującym, że służą one przede wszystkim do robienia zdjęć z bardzo rozbudowanymi funkcjami filmowymi. W przypadku FX3 czy FX30 jest zdecydowanie odwrotnie. To jest przede wszystkim sprzęt do filmowania, który w przeciwieństwie do profesjonalnych kamer wideo posiada także możliwość robienia zdjęć, przede wszystkim jednak przy wsparciu elektronicznej migawki. No i dokładnie taką samą sytuację mielibyśmy mieć tutaj, dokładnie taki sam sprzęt miałby ujrzeć światło dzienne w 2025 roku. Miałby to być hybrydowy aparat służący przede wszystkim do filmowania, posiadający dodatkowo możliwość zrobienia zdjęć, jeżeli zaszłaby taka potrzeba. To, czego jednak nie wiemy w tym momencie, to to, czy byłby to aparat z matrycą APS-C, czy byłby to aparat pełnoklatkowy, czy być może zaprezentowane zostałyby oba jednocześnie z dwoma rodzajami matryc. Nie mamy także informacji, ile ten sprzęt mógłby kosztować w momencie premiery, dlatego myślę, że będziemy sobie tutaj w stanie zrobić jakieś symulacje i ocenić użyteczność tego sprzętu w warunkach rynkowych, w zależności od tego, w jakiej cenie mógłby się pokazać. Zacznijmy od tego, która matryca ma większe szanse na to, żeby zaistnieć w takim hybrydowym sprzęcie służącym przede wszystkim do filmowania. Według mnie zdecydowanie większe szanse na pojawienie się matrycy w takim aparacie będzie miała matryca typu APS-C. Wynika to według mnie z kilku powodów. Przede wszystkim według mnie wynika to z tego, że od premiery ostatniego aparatu APS-C Canona minęło już całkiem sporo czasu. Obecnie do wyboru z bagnetem RF w systemie bezlusterkowym Canona mamy do wyboru kilka pozycji. Są to odpowiednio Canon R50, Canon R7, Canon R10 oraz najnowszy z nich, czyli Canon R100. Warto jednak odnotować, że choć Canon R100 jest najnowszym bezlusterkowcem z matrycą APS-C, to jednak od jego premiery minęło już blisko 1,5 roku. Jest to dość długi okres czasu, jednak nie da się ukryć, że Canon zawsze traktował system APS-C odrobinę po macoszemu, zawsze miał coś w ofercie w tym systemie, natomiast jednak tutaj pierwszeństwo zawsze miały aparaty pełnoklatkowe. Drugim argumentem według mnie, który przemawia za tym, że taki aparat będzie posiadał matrycę APS-C, jest to, że Canon posiada bardzo rozbudowaną linię kamer służącą do nagrywania w różnych segmentach cenowych. Jest to także segment, w którym Canon dość regularnie wypuszcza swoje premiery w różnych segmentach cenowych. Warto odnotować, że jednym z ostatnich przedstawicieli tej linii jest Canon C80, który kosztuje okolice 26-27 tysięcy złotych. Dlatego według mnie nie ma tutaj za bardzo miejsca na wsadzenie kolejnego przedstawiciela serii służącej do nagrywania, który jakoś byłby w stanie współistnieć zarówno względem aparatów bezlusterkowych, jak i właśnie linii Cinema. Jest tak naprawdę Canon R5C, który również premierę miał już jakiś czas temu i wydaje się on być jedynym łącznikiem, który łączy te dwie linie. Był on bardzo popularnym aparatem, sporo osób się na niego zdecydowało, natomiast tak jak mówiłem, od jego premiery minęło już troszeczkę czasu, i wydaje się, że powoli dochodzimy do tego momentu, kiedy wypadałoby coś w tym systemie odświeżyć. Należy sobie także odpowiedzieć na pytanie, czy jest zapotrzebowanie na tego typu sprzęt. I to jest ciekawa sprawa, bo tak naprawdę pierwsze informacje na temat tego newsa, że taki aparat zostanie zaprezentowany, pojawiły się już kilka dni temu, natomiast miałem z nim styczność tylko w serwisach anglojęzycznych. Tak naprawdę nikt w Polsce nie pociągnął tego tematu. Nie znaczy to, że Polska jest jakimś wyznacznikiem trendów na rynku i należałoby się sugerować tym, co my powiemy względem tego, co producent powinien zrobić. Natomiast jest to ciekawa informacja według mnie, bo wydawać by się mogło, że sporo osób u nas w kraju zajmuje się filmowaniem i szuka jednak informacji o takim sprzęcie, a to, że Canon miałby stworzyć taką kamerę, czy też aparat hybrydowy, wydaje mi się całkiem gorącym newsem.
Oczywiście to, co tutaj robimy, to są rozważania, natomiast tak jak mówię, na podstawie tych argumentów, które tutaj przedstawiłem, wydaje mi się, że jednak takim zaprezentowanym aparatem będzie ten z matrycą APS-C. Czy tak będzie w rzeczywistości? Mam nadzieję, że przekonamy się już niedługo. No tak naprawdę, jeżeli wierzyć temu, co udało mi się wyczytać, że pojawi się w 2025 roku, no to zostało nam raptem 12 miesięcy, żeby się przekonać. Skoro już powiedzieliśmy sobie o przewidywaniach względem jaką matrycę miałby mieć taki aparat, to porozmawiajmy teraz o cenie. Ile tak naprawdę musiałby on kosztować, żeby być gorącym towarem na rynku? Ciężko to według mnie tak wycenić, natomiast to, co możemy zrobić, to możemy odnieść się do ceny kamery FX30, która jest już na rynku jakiś czas. W chwili, gdy wchodziła na rynek, kosztowała około 12-13 tysięcy złotych. W tym momencie możemy ją dostać za około 8,5 tysiąca. Nie wydaje mi się, żeby aparat zaprezentowany przez Canona, nawet jeżeli posiadałby matrycę APS-C, był aparatem, który kosztowałby w chwili premiery mniej niż 10 tysięcy złotych. To stawia go w obecnej sytuacji w bezpośredniej konfrontacji w przypadku aparatu z matrycą APS-C, no tak naprawdę z niczym, ale stawia go w bezpośredniej konfrontacji z Canonem R6 Mark II, który również w tym momencie kosztuje około 10 tysięcy, nawet troszeczkę mniej. I pytanie, jakie musimy sobie w tym momencie zadać, to co mogłaby zaoferować taka kamera, żeby być lepszym wyborem od pełnoklatkowego Canona R6 Mark II, który jest aparatem pełnoklatkowym, który oferuje świetną jakość obrazu, który oferuje tryb 4K 50 klatek na sekundę bez kropa, który się nie przegrzewa, który jest aparatem z niesamowitym autofokusem i całkiem niezłą rozpiętością tonalną. Co tak naprawdę mogłaby zaoferować, co tak naprawdę mógłby zaoferować Canon RC? No i to jest bardzo ciekawy temat, bo choć Canon R6 Mark II jest niesamowitym aparatem do nagrywania, korzystam z niego już od dłuższego czasu, jestem bardzo zadowolony, to jest w nim kilka rzeczy, które mogłoby działać lepiej, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę funkcje filmowe. Podstawowa sprawa, która różniłaby oba te aparaty, no to przede wszystkim ergonomia. Canon RC, podobnie jak FX30 czy FX3, miałby być aparatem bardziej kwadratowym, bardziej przystosowanym do tego, żeby dało się go zabudować klatką i akcesoriami na kształt normalnej, profesjonalnej kamery. Oczywiście w przypadku bezlusterkowców nie jest to już w tym momencie aż taki duży problem, bo jeżeli jesteśmy bardzo zdeterminowani, to możemy dokupić sobie akcesoria, które sprawią, że nasz aparat będzie wyglądał jak kamera, jeżeli obudujemy go odpowiednimi akcesoriami. Natomiast na pewno w przypadku kamer takich jak FX30 czy FX3 jest to zdecydowanie łatwiejsze ze względu na ich bryłę oraz to, że oczywiście nie posiadają wizjera. Jeżeli już mówimy o wizjerze, no to w tym przypadku byłby on totalnie zbędny. Canon miał już w historii aparaty, które nie posiadały wizjera i było tak w przypadku aparatu z matrycą APS-C. Mowa tutaj m.in. o Canonie M6 Mark II, swoją drogą bardzo fajnym, małym, zgrabnym aparatem, którym zaczynałem swoją przygodę na YouTube. Mamy więc kwadratową obudowę, mamy więc zapewne bardziej ergonomiczny układ przycisków z nastawieniem przede wszystkim na funkcje filmowe, mamy więc brak wizjera. To, czego spodziewałbym się w przypadku aparatu służącego przede wszystkim do nagrywania, no to oczywiście ze względów ergonomicznych portu Full HDMI. Tego, czego według mnie możemy się jeszcze spodziewać w sprzęcie służącym przede wszystkim do nagrywania, to spodziewałbym się bardzo dobrej stabilizacji matrycy. To, co myślę jest całkiem realne, to to, że aparat będzie wyposażony w port CF Express. Wydaje mi się, że na pewno będzie to aparat wyposażony w możliwość podwójnego zapisu na 2 kartach pamięci. Nie wydaje mi się, żeby to były 2 karty SD. Wydaje mi się, że jedna z nich będzie właśnie portem CF Express. Canon ma już opatentowaną multimedialną stopkę, więc tutaj nie byłbym zaskoczony, jeżeli taka będzie zastosowana w celu podpięcia na przykład cyfrowych mikrofonów. Natomiast myślę, że takiej stopki też tutaj w tym przypadku możemy się spodziewać. Ciekawym dodatkiem byłaby na pewno dioda z przodu aparatu, sygnalizująca to, że aparat jest w trybie nagrywania, co zdecydowanie ułatwiłoby sprawę osobom, które nagrywają same siebie. No i ostatnią, najważniejszą rzeczą w przypadku ergonomii aparatu służącego do takich zastosowań jak filmowanie, to jest to, czy ten aparat będzie się przegrzewać. Canon nie ma z tym większego problemu, nawet w trybie 4K 50 bez kropa, co widać chociażby właśnie w Canonie R6 Mark II. Pytanie tak naprawdę, co jeżeli te tryby filmowe zostaną rozszerzone, a według mnie na pewno będą. Opcje są dwie, albo pójdzie ta kamera w stronę jeszcze większej ilości FPS-ów, czyli będzie tutaj mowa o trybie nie 4K 50, ale myślę, że 4K 120 klatek na sekundę, co w tym momencie wydaje się już absolutnym minimum. Czy będzie możliwe, żeby tryb 4K 120 był trybem bez kropa?
Wydaje mi się, że są na to małe szanse, ale no nie wiadomo, tak naprawdę myślę, że to byłaby bardzo ciekawa innowacja, no bo tego w Canonie chociażby R6 Mark II nie ma, mimo tego, że podejrzewam, że będą to aparaty w podobnym budżecie. Jeżeli już powiedzieliśmy sobie o FPS-ach, to kolejna niewiadoma to to, w jakiej rozdzielczości będzie tutaj w stanie taki aparat nagrywać. To, że aparat będzie nagrywał w 4K nie ulega żadnej wątpliwości, jest to już standard, ale wydaje mi się, że kwestią otwartą jest, czy pójdą raczej w stronę 6K, czy też na przykład w stronę 8K. Wydaje mi się, że tutaj opcje są różne. Zarówno jedno i drugie rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, ale trzeba też mieć na uwadze to, że nie mogą za bardzo skanibalizować po pierwsze kamer z serii Cinema, a po drugie, no już tak naprawdę Canon R5 Mark II ma możliwość nagrywania w 8K w bardzo dobrej jakości. No i ostatnia kwestia, jeżeli chodzi o funkcje filmowe, czy będzie udostępniony zapis w trybie RAW i czy będzie udostępniony zapis w C-Log 2. Wszystko to, o czym tutaj mówimy, nie jest dostępne w Canonie R6 Mark II, czyli zarówno 8K, 6K, C-Log 2. To są rzeczy, których tutaj nie mamy. Tak samo tryb 120 klatek na sekundę, więc tak naprawdę im więcej z tych rzeczy, które teraz wymieniłem, zostanie wprowadzonych względem Canona R6 Mark II, no ten wybór będzie coraz ciekawszy, mimo tego, że właśnie tak jak wspomniałem, prawdopodobnie te aparaty będą różniły się matrycą i ten wprowadzony Canon RC będzie aparatem z matrycą APS-C. Myślę, że premiera, jaka się zapowiada, będzie naprawdę bardzo ciekawa, a sukces chociażby takiego aparatu jak Fujifilm X-M5, który jest aparatem bardzo kompaktowym, stosunkowo tanim jak na możliwości, które oferuje w przypadku, jeżeli chodzi o nagrywanie. Mowa tutaj m.in. o trybie 6K, który ma bardzo kompaktowe wymiary, nie posiada wizjera, więc wszystko tutaj skłania się do tego, żeby Canon też poszedł tą drogą, aczkolwiek trochę szkoda, że właśnie nie wyprzedził Fujifilm X-M5, oferując podobne rozwiązanie, ale właśnie w bardziej ergonomicznej obudowie służącej przede wszystkim do nagrywania. Osobną kwestią są jednak obiektywy. Oferta obiektywów Canona dedykowana do matrycy APS-C, delikatnie mówiąc, jest dosyć uboga. Na pewno pomaga tutaj fakt, że Canon w ostatnim czasie otworzył swój bagnet APS-C dla niezależnych producentów. Takie obiektywy zaprezentowała już Sigma czy Tamron. Są niezależni producenci, którzy specjalizują się w robieniu optyki dedykowanej przede wszystkim do filmu, tak jak na przykład Sirui, który ma bardzo fajne obiektywy anamorficzne. Mają też obiektywy z mocowaniem RF. Natomiast wydaje mi się, że tutaj mimo wszystko dostępność obiektywów pod matrycę APS-C Canona jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku chociażby Sony, gdzie dostępność obiektywów pod matrycę APS-C jest przeolbrzymia i tutaj tak naprawdę przewaga FX3 nad FX30 nie jest aż tak duża, bo wybór tych obiektywów jest po prostu przeogromny. Jeżeli Canon jednak zdecydowałby się na wypuszczenie tego Canona RC z matrycą APS-C, to myślę, że przede wszystkim właśnie problemem byłoby to nie co oni upakują do tego sprzętu i jakie on będzie miał możliwości, tylko co my do niego podepniemy. I tak naprawdę, gdy powiedziałem o tych obiektywach, zacząłem się drugi raz zastanawiać, czy na pewno matryca APS-C ma tutaj właśnie realne szanse pojawienia się ze względu właśnie na obiektywy. Nie ma co ukrywać, oferta pełnoklatkowych obiektywów Canona jest zdecydowanie bardziej rozbudowana niż obiektywów pod matrycę APS-C. Mowa tutaj między innymi także o dedykowanej serii obiektywów służących przede wszystkim do filmowania, czyli ostatnio zaprezentowanych obiektywów serii L z autofokusem VCM. Są to obiektywy bardzo kompaktowe, bardzo dobrej jakości, mające te same wymiary, czyli ułatwiają nam pracę na gimbalu w związku z tym, że przy zmianie takiego obiektywu nie trzeba go wyważać. Myślę, że bardzo fajnym krokiem byłoby jednak dołożenie do oferty takich obiektywów właśnie aparatu typu Canon RC służącego przede wszystkim do filmowania. Tak jak widzicie, więc tych rozważań możemy sobie tutaj zrobić całkiem sporo. Opcji jest naprawdę dużo, począwszy od tego, czy będzie to matryca pełnoklatkowa, czy będzie to matryca APS-C, czy tak naprawdę ten aparat będzie kosztował okolice 10 tysięcy złotych w przypadku matrycy APS-C lub nawet myślę odrobinę więcej, w zależności od tego, jakie funkcje zostaną do takiego aparatu dołożone. I tak naprawdę, jeżeli mowa by była o aparacie pełnoklatkowym, to ta cena na pewno byłaby zbliżona nie do 10, a do 20 tysięcy złotych, co bardzo mocno zbliżałoby go już do profesjonalnej serii kamer typu właśnie Canona C80, gdzie ta różnica po prostu byłaby bardzo mocno zatarta między tym, co oferuje chociażby Canon R5 Mark II, czy właśnie Canon C80.
Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tego typu aparacie. Tak naprawdę na tym etapie, gdy nie wiemy jeszcze o nim nic poza tym, że na pewno się pojawi, myślę, że ta dyskusja może być naprawdę żywa, bo niezależnie od tego, co powiemy, no to ma duże szanse na to, że się to spełni, tak samo jak to, że duże szanse są na to, że takie rozwiązanie nie zostanie wprowadzone, ale dyskusja, myślę, śmiało może trwać.